Dobry wieczór. Było już w naszych dobranockach bardzo wiele historii z bardzo wielu stron świata. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć opowieść z ducha franciszkańskiego. Niektórzy mówią, że ponoć pochodzi ona od samego świętego Franciszka. Zapraszam. Otóż była sobie kiedyś pewna wioska, znana w całym świecie z tego, że była najspokojniejszą i najbezpieczniejszą wioską na świecie. Nie było tam żadnych przestępstw, więc nie było policji. Nic ciekawego i nic sensacyjnego nigdy się nie działo, więc nie było prasy. Nie było potrzeba żadnych zabezpieczeń, żadnych płotów, żadnych ogrodzeń, dlatego że wszyscy czuli się spokojni i bezpieczni. Był w wiosce tylko jeden strażnik, który czasem obchodził wioskę dookoła, żeby przyglądać się, czy przypadkiem coś z zewnątrz nie chciałoby zagrozić tej dobrej, spokojnej społeczności. Wyobraźcie sobie niezwykłe zdziwienie ludzi w wiosce, kiedy któregoś poranka znaleźli na skraju wioski strażnika martwego całego w kałuży krwi na pół zjedzonego. Wszyscy ludzie wykrzyknęli: to wilk! Wioska się przeraziła, ale nie wiedziała, co zrobić. Kolejnego dnia zginęła staruszka, którą wilk zjadł. Kolejnego dnia zginęła młoda matka, która nieopatrznie udała się w kierunku lasu i została pożarta przez wilka. Kolejnego dnia zginęło małe dziecko, które bawiło się na skraju lasu i zostało pożarte przez wilka. Niedaleko obok wioski mieszkał pustelnik. Niektórzy mówią, że franciszkanin. Wioska udała się do pustelnika po radę, bo był bardzo mądry, co robić. Opowiedzieli historię, opowiedzieli to, co się wydarzyło i zaczęli jeden przez drugiego krzyczeć. Jedni mówili: trzeba wilka zabić. Inni mówili: musisz nas nauczyć, jak wybudować wokół wioski ogromny płot, żebyśmy byli bezpieczni. Jeszcze inni mówili: pomódl się i może wilk zamieni się w baranka. Pustelnik powiedział: poradzę sobie z tą sytuacją, dajcie mi jedną noc, jutro wszystko będzie rozwiązane. Poszedł w nocy do lasu i szedł, aż wreszcie spotkał wilka. Zobaczył jego groźne oczy, zobaczył wyszczerzone kły, usiadł i zaczął z nim rozmawiać. Długo rozmawiali w noc i następnego dnia pustelnik wrócił do wioski i powiedział: sprawa jest rozwiązana, wszystko będzie w porządku, musicie zrobić tylko jedną rzecz. Wszyscy zaczęli krzyczeć: trzeba go zabić, trzeba wybudować płot, trzeba go zamienić w baranka. Pustelnik powiedział: nie, musicie wilka nakarmić, bo jest bardzo głodny. Wioska na początku się oczywiście przeraziła, ale w nocy każdy wystawił miskę z jedzeniem przed swoje drzwi. Pierwszej nocy zrobili to z ogromnym lękiem. Wilk zjadł to, co mu wystawiono i nikogo nie skrzywdził. Tak zaczęli robić co nocy. Wystawiali miski, wilk jadł, aż w końcu wioska stała się znana w całym świecie i jej mieszkańcy byli dumni z tego, że są wioską, która karmi wilka. Czasem nasz przeciwnik wyrządza nam zło, bo pragnie czegoś innego, bo łaknie, bo jest samotny, odrzucony, bo trzeba go nakarmić miłością. Dopóki się bronimy przed tym, żeby nas nie zjadł, nic się nie zmieni. Nakarmiłeś go? Czasem wilk w tobie próbuje cię zabić i nie cierpisz różnych rzeczy, które są wilkiem w tobie. A może one nie chcą cię zabić, tylko trzeba je nakarmić, bo są samotne, łaknące akceptacji, łaknące bliskości. Nakarmiłeś tego wilka?